Cześć wszystkim. Widziałem, że spodobał się Wam mój wczorajszy film z połączenia akumulatorów kwasowo-ołowiowych z technologią litową za pomocą regulatora słonecznego, kontrolera ładowania. Super, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za tak dużą liczbę komentarzy. A w dzisiejszym filmie, który dla Was nagrywam, chciałem pokazać Wam sposób podłączenia magazynu LFP z układem BMS-u JK do Home Assistanta. A więc zaczynajmy. Do całej zabawy będziemy potrzebowali komputer, warunek konieczny, płytkę ESP, różna może być. Ja wykorzystuję głównie tutaj moduł ESP32, przewód USB, a z drugiej strony mamy zakończenie. W moim przypadku jest to USB-C, w Twoim może być to mikro USB. I niekoniecznie, aczkolwiek ja używam, taka płytka rozszerzeń do szybkiego podłączania modułu ESP32. Wypakowywujemy urządzenia z opakowania. Ja otworzyłem je już nożyczkami, także po kolei mamy płytkę rozszerzeń. Wygląda ona następująco. Oraz sam moduł ESP z portem USB typu C w moim przypadku. I łączymy... O, przepraszam, nie trafiłem. Łączymy jedno rozwiązanie z drugim. Cyk. Połączone. Ja lubię takie rozwiązanie, ponieważ bardzo łatwo jestem w stanie wymienić ten moduł ESP. Kolejnym krokiem będzie przejście do zakładki ESP Home w naszym Home Asystencie. Jak widzicie, mój Home Assistant. Wybieramy zakładkę ESP Home i dodajmy nowe urządzenie. Możemy wybrać tu Open ESP Home Web. Mamy taką stronę, zakładkę od systemu ESP Home, która prosi nas o to, byśmy podłączyli urządzenie ESP w celu wgrania właśnie naszego oprogramowania. I zaczniemy od wgrania oprogramowania takiego początkowego, a więc w tym celu podłączymy nasz moduł ESP do komputera. Włożyłem przewód do ESP. Ja ten moduł postawię w tamtym miejscu i podłączam moduł za pomocą przewodu do gniazda USB, a w komputerze, jak widzicie, pojawiły się światełka. Mamy zasilanie. A więc wybieramy Connect i szukamy USB Serial. I wybieramy Połącz. Następnie mamy kilka opcji do wyboru. Możemy przygotować do pierwszego użycia, zainstalować albo wybrać loksy. My przygotujemy do pierwszego użycia. Pójdziemy w tym kierunku. W tym momencie instalujemy oprogramowanie początkowe. Łączymy się z modułem i już właśnie następuje instalacja oprogramowania początkowego.
Musimy chwilkę poczekać. Mamy zainstalowane. Zamykamy i łączymy do Wi-Fi. Wybieramy naszą sieć, z którą chcemy się połączyć i wprowadzamy hasło do tej sieci. Wybieramy połącz. Ten etap mamy za sobą. Jeszcze z ciekawości możemy wejść na to urządzenie. Mamy połączenie po adresie IP. Tu możemy zweryfikować nasz adres IP urządzenia. W moim przypadku jest to końcówka 65. Jakaś informacja pojawiła się w logach. Zamykamy tą kartę. Następnym etapem instalacji jest przejście do zakładki Home Assistanta i w powiadomieniach mamy takie pomarańczowe kółeczko z jedynką i mamy informację o tym, że zostało odkryte nowe urządzenie. Klikamy Check it out i mamy tu informację o naszym zainstalowanym nowym module. Wybieramy konfiguruj i chcemy go dodać, więc zatwierdźmy. Tu możemy wybrać lokalizację urządzenia. W moim przypadku symulacyjnie warsztat. Zakończ. Dalej przechodzimy do zakładki ESP Home i tu mamy informację, że odnaleziono nowe urządzenie i musimy je zaadoptować. Tu mamy informację o tym, że możemy nadać temu urządzeniu jakąś nazwę. Klikamy Adopt. Robimy Skip. Robimy Close. I w tym momencie potrzebujemy mój plik, który dla Was skonfigurowałem. Znajduje się on na chomiku. W moim chomiku. Adres oczywiście w opisie podlinkuję. Wrzuciłem go jako JKBMS 1 YAML. Przejdźmy z powrotem do Home Assistanta. Ja już ten plik mam otworzony. Mamy tu zawartość tego pliku, który Wam przed chwilą pokazałem z chomika. I potrzebujemy skopiować całkowicie tą zawartość. Przechodzimy do Home Assistanta, do zakładki ESP Home i ten nasz moduł, który się tu pojawił, wybieramy jego edycję i kopiujemy tutaj całą naszą zawartość. Na początku usuwając oczywiście to, co znajduje się tutaj. Zawartość skopiowana. W moim przypadku zmieniam nazwę z JKBMS na JKBMS Test. Nawet zrobię jeszcze, powiedzmy, że 1.
Taką nazwę nadałem temu modułowi ESP. Czy do moich potrzeb muszę zmienić coś jeszcze? Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o zmiany dla mnie. Natomiast dla Ciebie tu, w tym miejscu, znajduje się MAC adres. Jest to MAC adres Bluetooth JK-BMS-a bądź BLE. Jakkolwiek się to nazywa. I teraz, żeby odnaleźć ten MAC adres Twojego modułu BLE w JK-BMS-ie, musimy posłużyć się oprogramowaniem na telefonie komórkowym. A więc pokażę Ci teraz oprogramowanie, które umożliwi zlokalizowanie Ci adresu MAC Twojego JK-BMS-a. Mamy tu telefon komórkowy. Pierwsze co zrobimy, to zlokalizujemy nazwę naszego JK-BMS-a. W tym celu odpalamy oryginalne oprogramowanie do podglądu parametrów pracy. Będziemy mieli prawdopodobnie mały kłopot w zlokalizowaniu tego urządzenia, ponieważ jest ono w tym momencie połączone z moją siecią. Albo może raczej my, przejdźmy do warsztatu i muszę odłączyć moduł ESP mój, który tutaj się znajduje. I dokonajmy raz jeszcze komunikacji. I proszę bardzo, widzisz tu nazwę tego urządzenia. Ja nie zmieniałem jej, ona jest fabryczna. Nie będziemy się teraz łączyć. Następnie musimy znaleźć albo zainstalować raczej oprogramowanie, które umożliwi nam zlokalizowanie urządzeń w sieci BLE oraz poda ich MAC adresy. Ja na szybko w sklepie od Google'a znalazłem takie oprogramowanie. Bluetooth Device and BLE Scan BDD. Czekamy aż się uruchomi. I wybieramy pozycję Scan BLE. I jak widzisz po nazwie, tu w tym miejscu znajduje się nasze urządzenie i mamy jego MAC adres. Przechodzimy, może nie przechodzimy, tylko ja kliknę informacje. O, i teraz przechodzimy do komputera i sprawdzimy, czy MAC adres się zgadza. Ojej, coś nam tu się przesuwa. OK. Tu znajduje się nasz MAC adres i musimy go porównać z tym MAC adresem. C8 47 47 80 16 944D.
to jest MAC adres mojego urządzenia JK-BMS-a, więc wszystko się zgadza. Wyłączam tę aplikację, czyli MAC adres jest poprawny. Dalej mamy informację o wersji protokołu i żeby to zweryfikować, powyżej mamy ładny opis. W moim przypadku będzie to protokół JK02 podłoga 32S, dlatego że moje oprogramowanie w BMS-ie jest większe bądź równe wersji hardware 11. Ja za chwilę pokażę Ci, jak to dokładnie zlokalizować. I mój JK-BMS to jest JK-PB2A16S20P. Tu na przykład jest podane przykładowo. A teraz mam nadzieję, że połączę się. Przejdźmy do oprogramowania JK. Może być problem z zasięgiem. Podejdziemy troszkę bliżej. Widzę, że wyskoczył, ale dosyć długo to trwało. O, może już z tego poziomu dostaliśmy połączenie. I teraz wersję oprogramowania w JK-BMS-ie sprawdzimy. A, może nie pokazałem Wam. Tu mamy 3 kropeczki. Kliknijmy te 3 kropeczki i wybierzmy About. I proszę bardzo, mamy informację o wersji oprogramowania, w moim przypadku V15. Software, hardware, wszystko V15. OK, przejdźmy do komputera. Ja oczywiście rozłączam komunikację. Także w moim przypadku jest to JK02 podłoga 32S. Dalej to już tylko z górki. To oprogramowanie, które jest tutaj, jeżeli skopiowałeś je z linku ode mnie, poza tym, że musiałeś zmienić nazwę, MAC adres do urządzenia, do swojego magazynu, albo raczej do BMS-a oraz wersję protokołu, to już jest wszystko. Może niekoniecznie, ponieważ ja przystosowałem to oprogramowanie do swojego BMS-a, który ma 16 cel i jest tylko jeden w całym układzie. Jak widzisz, tu mamy pewne pola oznaczone kolorem zielonym. Przed nimi jest hashtag, czy tam tag, czy płotek. I wykluczyłem z widoczności przez program cele od 17 do 24, ponieważ w moim układzie jest tylko 16 cel. Kolejno, jeżeli chodzi o widoczność rezystancji, również od 17 do 24 wykluczyłem widoczność tych cel. Poza tym dodałem pewne swoje rzeczy. No i właściwie to tyle, tak? Za chwilę przystąpimy do wgrywania oprogramowania. W tym celu wciśniemy przycisk Save oraz Install. Dokonamy wgrania, albo raczej spróbujemy wgrać to oprogramowanie bezprzewodowo. Od razu uprzedzę Cię na samym początku, że w mojej sieci jest dosyć dużo urządzeń Wi-Fi i możemy mieć aktualnie problem, ponieważ nie przydzieliłem stałego adresu IP dla tego ESP. Ale spróbujemy i zobaczymy.
Na początku nastąpi kompilacja całego programu. Chwilę to potrwa. Moduł ESP przesunąłem z lekka do przodu, ponieważ jeden z repeaterów, który mam, znajduje się w pomieszczeniu warsztatowym i żeby zasięg był z ESP po prostu lepszy, przesunąłem go tam. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z instalacją. To się okaże, przekonamy się. Jeżeli wystąpi jakiś problem, to wgramy ten program przez przewód. Piszcie w komentarzu, czy potrzebujecie więcej takich instrukcji odnośnie konfiguracji całego systemu Home Assistant. To postaram się, jeżeli będziecie tego potrzebowali, przygotować dla Was jakieś informacje odnośnie konfiguracji takiej prostej całego systemu. Program skompilowany poprawnie. No i oczywiście mamy problem. A problem dokładnie wystąpił w związku z tym, że nasz Home Assistant chciał połączyć się po nazwie urządzenia, nie po adresie IP. Także zresztą zobaczcie, mamy tu też informację: if this error persists, please set a static IP address. My nie będziemy za bardzo wchodzić w jakieś rozwiązywanie w tym momencie adresów IP na urządzeniu, tylko wgramy ten program przewodem. Więc jeszcze raz, jesteśmy już po konfiguracji tego oprogramowania i wybierzmy przycisk Install. Mamy funkcję Plug into this computer i tak, jest podłączone to urządzenie do tego komputera. Czekamy. W tym momencie program jest przygotowywany, czyli następuje ponowna kompilacja. Program został skompilowany. Wybieramy Download projekt. Pojawiła się tu informacja. Ja używam w tym momencie przeglądarki Google Chrome i taka jest zalecana do obsługi ESP Home. A więc zachowaj. Program został pobrany. Trafił on do folderu pobrane zapewne. Możemy otworzyć też folder i mamy tu JK BMS Test 1 Firmware Factory Bin. Tak w moim przypadku się nazywa. Otwieramy zakładkę ESP Home i ponownie łączymy się z tym urządzeniem. Wybieramy nasze połączenie. W moim przypadku jest to USB Serial COM8. Wybieramy Połącz. I tu tym razem wybieramy Install. Ukazuje się nam taka zakładka. Wybieramy Wybierz plik. Przechodzimy do folderu, w którym znalazł się nasz wcześniej pobrany plik. Wybieramy ten plik. Robimy Otwórz. I wgrywamy. Instalujemy. Łączy się. Usuwa stary program, który umożliwił nam połączenie z Home Assistantem oraz w tym momencie instaluje nowy program.
więc polecam. Program został wgrany. Robimy close. No i właściwie chyba wszystko. Chyba wszystko. Sprawdzimy. Wow, zobaczcie, znowu pokazało nam się to urządzenie. Tu, raz jeszcze. Więc dokonajmy jego adopcji po raz kolejny. Nie mogę dokonać adopcji, ponieważ ono już tu się znajduje. Jest w tym miejscu. Jeszcze raz pokażę Wam, co zostało w tym momencie zrobione. Tak jak mówię, mamy to urządzenie, ponownie się tu pojawiło, no ale nie możemy dokonać jego adopcji, ponieważ już mamy to urządzenie wprowadzone. Więc przejdźmy do sprawdzenia, czy połączymy się z tym naszym wcześniej skonfigurowanym ESP2. Klikamy w tym celu Visit. Takie informacje nam się ukazują. Wpisujemy tutaj dane admin, z małych literek wszystko, oraz hasło admin. Taki login i takie hasło zostały skonfigurowane w konfiguracji YAML do web serwera, ponieważ taki dodałem do kodu źródłowego, żeby można było z poziomu przeglądarki, nie tylko Home Assistanta, dostać się do modułu ESP. OK. OK. Teraz tak. Jeżeli chodzi o połączenie z JKBMS-em, to w tym momencie połączenia jeszcze nie mamy. Mamy problem z połączeniem i prawdopodobnie wynika to z tego, że moduł ESP znajduje się tu, a JKBMS jest tam dalej za ścianą i nijak sygnał nie jest w stanie dokonać po prostu komunikacji. Także teraz przejdźmy może bliżej naszego modułu BMS, albo w ogóle zrobimy jeszcze inaczej, że komputer zostawimy tu, a zabierzemy ze sobą ten nasz nowo skonfigurowany moduł i podłączymy go blisko magazynu LFP. A więc odpinam wtyczkę. Ja skonfigurowałem ESP również tak, że w momencie, kiedy połączy się z siecią Wi-Fi naszą, niebieska dioda świeci. Jeszcze poczekajcie chwileczkę, ja tu zawinę trochę przewód. Zrobimy to tak, żeby za daleko nam nigdzie nie wisiało. O, może już za dużo, tak wystarczy. OK, tak to zrobiłem. I wepniemy do tego zasilacza USB, mam nadzieję. Spróbujemy bynajmniej. Przytrzymam tu. OK, dobra. Moduł podłączony, zasilanie podane. Zobaczymy. O! Coś słyszeliście? Jakieś klik. Czekamy, aż diodka niebieska zaświeci. Mamy niebieską diodkę. Słyszeliśmy dźwięk z BMS-a. Taki klik. Idziemy zobaczyć do komputera, czy mamy połączenie.
Ok, odświeżymy tą stronę. No i proszę bardzo, połączenie jest. Mamy dane o rezystancji cel, o napięciu aktualnym cel. Możemy zmieniać ustawienia, włączać, wyłączać różne funkcje. Jeszcze moduł nie skomunikował się chyba tak poprawnie. Mamy pobór mocy, minus 913 W w tym momencie. I to, drodzy widzowie, widzimy z poziomu właśnie serwera webowego ESP. Natomiast my chcemy dostać się do tych parametrów przez Home Assistanta. A więc przechodzimy do Home Assistanta. Tu mamy tą informację, ale ona prawdopodobnie po uruchomieniu ponownie systemu zniknie, ponieważ nie możemy dodać, nie możemy zaadoptować tego urządzenia, ponieważ to urządzenie zaadoptowaliśmy już wcześniej. OK, czyli przypuszczam, za chwilę też spróbujemy uruchomić ponownie. Najpierw przejdźmy do ustawień. Wybierzmy urządzenia oraz usługi ENCI i przejdźmy do ESP Home. I tu w tym miejscu jest właśnie nasz moduł ESP. I jak widzicie, dziennik zdarzeń funkcjonuje, nastąpiło włączenie, zmiana stanu i tak dalej, i tak dalej. Mamy te wszystkie parametry. Wszyściutkie parametry, które się tu znajdują, możemy w bardzo prosty sposób dodać do naszego ekranu w Home Asystencie. Możemy to zobaczyć tu, albo nie. Ja Wam pokażę inaczej. Przejdźmy na przykład do zakładki Przegląd. Jak widzicie, tu jest niedostępne, ponieważ ten moduł ESP, który skonfigurowałem, jest innym modułem. I tu, żeby wyświetlić te zakładki, musiałbym przypisać encję z aktualnie skonfigurowanego modułu. My spróbujemy teraz utworzyć, tu również wszystko niedostępne. My utworzymy w tym momencie nową kartę, więc w tym celu wybierzemy tą kredkę i dodamy kartę. Niech ona się nazywa test. Nic więcej tu zmieniał nie będę. Zapisujemy. Mamy nową kartę test i dodajmy kartę. I na przykład dodamy, co my tu możemy dodać? Co byśmy chcieli dodać? Na przykład taki wskaźnik. I tu, jak pamiętacie, jaka była nazwa przypisana naszego BMS-a, to chyba było tak: JK BMS test 1 i chcemy znaleźć napięcie, takie całkowite napięcie naszego magazynu. Więc mamy tu average na przykład, albo inaczej jeszcze, voltage, czyli napięcie i szukamy total voltage.
total voltage. I zobaczcie. Takie jest w tym momencie całkowite napięcie na naszym magazynie. Możemy tu zmienić nazwę tego na... O, co ja zrobiłem? Enter wcisnąłem. Dobra, więc wchodzimy w edycję. Chciałem Shift. I tu na przykład JK BMS napięcie JK BMS napięcie i tu macie pod spodem nazwę JK BMS napięcie. Możemy sobie ustalić poziomy minimalny. Powiedzmy, że chcemy magazyn rozładowywać do minimum, znaczy to nie będzie ograniczenie rozładowywania, to tylko po prostu wskaźnik od 50, a maksimum niech będzie 56. Możemy wyświetlić jako wskaźnik igłowy. Wygląda to teraz tak, a jak wybierzemy opcję wskaźnik igłowy, to mamy tak. Dalej możemy określić progi kolorów. I tak na przykład. Ogólnie to są takie podstawowe progi kolorów i tu wybierzemy tylko 3 kolory. Jakbyście chcieli bardziej rozbudować, to trochę inaczej to trzeba zrobić. Trzeba to zaprogramować z poziomu edytora kodu. A ja Wam pokażę tak na prosto, jak to zrobić. A więc wybierzemy zielony zakres. Niech będzie powiedzmy jakbym mógł to zrobić. Tu na przykład zrobimy sobie od 51. Od 50. Nie wiem, czy to zadziała, bo tam później mamy... O, jak widzicie, czyli wypełnimy to w ten sposób. Od 50 do 51 niech będzie... O, widzicie, od 50 do 51 niech będzie czerwony, od 51 do 52 niech będzie i pół. O, przepraszam, tutaj do 56. Do 53. O, tak, do 52,5. Kurczę, dlaczego mi nie wypełnia? 52,5. O, jest, super. O, tak. Od 50 do 51 to jest czerwony. Od 51 do 52,5 to mamy żółty i zielony, to jest wszystko powyżej. Możemy zmienić tu do 52 na przykład. Albo powiedzmy, no jeszcze inaczej. No to sobie musicie ustawić tak, jak chcecie. I po ustawieniu wygląda to następująco. No i możemy zapisać. I to jest już jakby informacja bezpośrednio z modułu JK BMS. Dla potwierdzenia pójdziemy teraz jeszcze do LFPK, odepniemy ten nasz moduł konfiguracyjny ESP, czyli to, rozłączymy go od zasilania. O kurczę, o kurczaki. Jest, udało się. Wypiąłem go. I możemy zobaczyć, za chwilę prawdopodobnie dostaniemy informację o utracie połączenia. Tutaj będzie coś na zasadzie unavailable. Możemy przejść tu do ESP. Odpalimy to nasze urządzenie i zobaczcie, nadal jeszcze jakieś informacje są jakby wysyłane. On za chwilę powinien dostać informację o tym, że nie ma połączenia.
Nie wiem, jak to dużo czasu zajmuje. No i minęła chwilka i mamy już urządzenie niedostępne. Nie mamy możliwości zmiany tych przełączników. Tu wszystko informacje niedostępne. I idziemy raz jeszcze na koniec. Dopniemy go do tego zasilacza. I teraz słuchajcie uważnie, czy będzie takie klik, klik. Patrzymy i słuchamy. Kliknięcie już było. Czekamy jeszcze na niebieską ikonkę albo diodkę informującą o połączeniu z siecią Wi-Fi. Ona się już pojawiła. Idziemy zobaczyć. O, jeszcze raz klikło sobie. I proszę bardzo, 30 sekund temu uzyskaliśmy już dostęp do informacji. - 43 sekundy temu informacja do nas dotarła. No. Także jak dotarliście do tego momentu, to gratuluję wytrwałości. Mam nadzieję, że tym, co za bardzo na Home Asystencie się nie znają, ale zainstalowanego mają i jakoś go użytkują, w jaki sposób pomogłem z tą konfiguracją. Niestety nie obyło się na tym wideo bez trudności. Problemy się pojawiły, ale udało nam się je przejść. Zrobiliśmy porządek. No i mamy możliwość komunikacji za pomocą ESP32 z naszym JK-BMS-em. Także jak pomogłem, to wiecie, lajki. No i oczywiście tym, którzy jeszcze nie subskrybują mnie, tu poniżej jest taki przycisk. Więc subskrybuj, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mi dużo daje. Do zobaczenia następnym razem. Hej!